Witam Państwa bardzo serdecznie. Z racji zbliżającego się Święta Niepodległości przedstawię Państwu postać Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego polskiego pianisty i polityka, który miał chyba największy wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. I nie jest to wcale przesada. To właśnie on powinien być wymieniany na pierwszym miejscu wśród ojców naszej niepodległości. Z mojego filmu dowiecie się, dlaczego tak być powinno. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Ilekroć mówimy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, to zazwyczaj padają nazwiska Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. To ich uważamy za prawdziwych ojców polskiej niepodległości. Bardzo rzadko w tym gronie pojawia się postać Ignacego Jana Paderewskiego, a to właśnie on był tym, dzięki któremu sprawa Polski zyskała międzynarodowe poparcie. Paderewski był przekonany o tym, że wskrzeszenie państwa polskiego może nastąpić tylko za sprawą Stanów Zjednoczonych. I to o ich poparcie należy zabiegać, aby stało się to możliwe. Sławnemu polskiemu pianiście w zdobyciu poparcia Stanów Zjednoczonych dla sprawy polskiej pomogło to, że miał szerokie znajomości wśród amerykańskiej elity, której został ulubieńcem. Paderewski zaprzyjaźnił się z rodziną Morganów, która na początku XX wieku zaliczała się do najbardziej wpływowych amerykańskich rodzin. Był szczególnie uwielbiany przez Johna Pierponta Morgana, najważniejszego przedstawiciela rodu Morganów, który fascynował się talentem muzycznym polskiego pianisty. Ale związki Paderewskiego z Morganem nie dotyczyły tylko kwestii muzyki. Amerykański magnat finansowy prowadził również rachunek bankowy Paderewskiego, co było wyrazem zaufania pianisty do niego. W czasie I wojny światowej Paderewski realizował również polityczną misję Morganów, która była istotna z ich punktu widzenia. Otóż aktywnie wspierał ich zagraniczne interesy. Największymi konkurentami Morganów byli wówczas Rockefellerowie, nastawieni na współpracę z Niemcami i państwami centralnymi. Tymczasem Morganowie współpracowali z Ententą. Z tego powodu nasz wirtuoz uznał, że lepiej będzie, jak zwiąże się z Morganami niż Rockefellerami. Paderewski zaprzyjaźnił się również z magnatem prasowym Josephem Pulitzerem, który również należał do ścisłej amerykańskiej elity. Poznał również wpływową rodzinę Vanderbiltów oraz Williama Waldorfa Astora i Andrew Carnegie'ego. Pozostawał także w bliskich relacjach z producentem fortepianów Steinway, dzięki reklamie których zarobił fortunę i zyskał w ten sposób przepustkę do światowej elity. Ale wszystkie z wymienionych przeze mnie postaci zaliczały się w Stanach Zjednoczonych do stronnictwa, które współpracowało z krajami Ententy. Relacje z nimi zrodziły u Paderewskiego przekonanie, że największym wrogiem polskiej niepodległości są Niemcy. Siłą rzeczy jego naturalnym sojusznikiem politycznym stał się Roman Dmowski, lider obozu narodowego. Paderewski poznał go, gdy w lipcu 1910 roku zawitał do Krakowa, aby odsłonić pomnik upamiętniający 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, którego był jednym ze sponsorów.
Pianista podzielał większość poglądów Dmowskiego i dlatego zaczął wspierać finansowo jego działalność. Tyle tylko, że został wówczas zaatakowany przez amerykańskich Żydów. Ale nie ugiął się przed tym atakiem, bo dobrze wiedział, że Roman Dmowski jest wybitnym politykiem, który dobrze przysłuży się przyszłej Polsce. Te wszystkie znajomości zaowocowały również zbliżeniem się Paderewskiego do otoczenia amerykańskiego prezydenta Woodrow Wilsona. Najbardziej wpływową postacią był w nim pułkownik Edward Mandell House, nazywany szarą eminencją otoczenia Wilsona. Gdy go Paderewski poznał, nazwał go najbardziej szlachetnym człowiekiem, jakiego miał okazję w życiu spotkać. Ten komplement bardzo spodobał się pułkownikowi House'owi i sprawił, że otrzymał od niego zaproszenie do Białego Domu na kolację, sygnowane przez samego Wilsona. I po jakimś czasie Paderewski stał się stałym bywalcem spotkań w Białym Domu. Ale pułkownik House prowadził wówczas swoją własną grę polityczną, usiłując na polecenie brytyjskiego wywiadu, z którym był od lat związany, wciągnąć prezydenta Wilsona w przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie Ententy. Tyle tylko, że większość Amerykanów była temu przeciwna. I dlatego House postanowił zaangażować do tej gry Paderewskiego, licząc na to, że pianista pomoże mu w rozwiązaniu tego problemu. Podczas spotkania, jakie odbyło się 8 stycznia 1917 roku w Gotham Hotel w Nowym Jorku, pułkownik House zaczął nalegać na Paderewskiego, aby ten jak najszybciej przygotował szczegółowy dokument dotyczący kwestii Polski, który on mógłby następnie przedstawić prezydentowi Wilsonowi. I Paderewski przygotował taki dokument. Jak się okazało, miał on decydujący wpływ na amerykańskiego prezydenta, którego stanowisko ostatecznie przesądziło o przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny, co formalnie nastąpiło 6 kwietnia 1917 roku. Kilka miesięcy później pułkownik House powołał zespół historyków The Inquiry, który opracował mapę polityczną Europy po zakończeniu wojny. Oczywiście na tej mapie znalazła się już Polska. Gdy 8 stycznia 1918 roku prezydent Woodrow Wilson wygłaszał orędzie do Kongresu, znalazł się w nim 14-punktowy program pokojowy, którego realizacja miała zapobiec kolejnej światowej wojnie. 13 punkt tego programu mówił o konieczności stworzenia niepodległego państwa polskiego na terytorium zamieszkałym przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, którego integralność miała zostać zagwarantowana traktatem międzynarodowym. I to był wielki sukces Paderewskiego, bo sprawa Polski zyskała wówczas amerykańskie poparcie. Ale polski pianista postanowił upowszechnić w Stanach Zjednoczonych plan odbudowy państwa polskiego, wygłaszając na ten temat prawie 340 wykładów. To dzięki tym wykładom sprawa Polski nabrała takiego znaczenia. Zaczęto o niej mówić już nie tylko w Ameryce. Stała się też sprawą, która znalazła swoje poparcie wśród państw Ententy. Nic dziwnego, że jeszcze przed zakończeniem wojny Niemcy zaczęli oczerniać Paderewskiego, używając do tego celu swoich mediów i swoich tajnych agentów. Wydawali między innymi pocztówki z wizerunkiem Paderewskiego, ukazując go jako Charlie'ego Chaplina, który tańczy kazaczoka na pianinie z podpisem „Boże, zachowaj cara”. Ale Amerykanie i państwa Ententy nie tylko byli wdzięczni polskiemu pianiście za to, że mobilizował Polaków do walki z Niemcami i państwami centralnymi. Chodziło im również o to, aby przy pomocy Paderewskiego wyłączyć przyszłą Polskę ze strefy wpływów Niemiec. Z
Stało się to pilnym zadaniem, gdy 8 listopada 1918 roku Niemcy zwolnili Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu i 3 dni później przybył on do Warszawy, przedstawiając się jako mąż opatrznościowy, który wywalczył dla Polski niepodległość. W Waszyngtonie i Londynie zakładano, że Piłsudski zostanie przywódcą odrodzonej Polski, która będzie posłuszna Niemcom, a to mogło przekreślić ich plany wobec Europy Środkowo-Wschodniej. I dlatego Amerykanie zachęcili Paderewskiego do podjęcia akcji politycznej w samej Polsce. W listopadzie 1918 roku pianista opuścił więc Nowy Jork i przybył do Liverpoolu, skąd udał się do Londynu. Stamtąd pojechał do Paryża. W stolicy Francji Paderewski najpierw spotkał się z Romanem Dmowskim, przewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego, który był traktowany przez Antantę jako polski rząd. Ale w Paryżu Paderewski spotkał się ponownie z pułkownikiem Haussem i przeprowadził z nim wielogodzinne rozmowy. Zapewne w ich trakcie pianista otrzymał od Haussa sugestie odnośnie działań w Polsce i dopiero po tej rozmowie Paderewski wyruszył do kraju. Na pokładzie brytyjskiego okrętu wojennego HMS Konrad przez Londyn i Kopenhagę dotarł do Gdańska. Stamtąd koleją w towarzystwie 2 oficerów brytyjskiego wywiadu, Harry'ego Herschela Wadę i Richarda Kimmensa, przedostał się do Poznania. Gdy 26 grudnia 1918 roku Paderewski wysiadał na dworcu w Poznaniu, witały go tłumy mieszkańców. Niemal w tym samym czasie zaczęło się w Wielkopolsce antyniemieckie powstanie. Kilka dni później pianista udał się do Warszawy, gdzie spotkał się z Józefem Piłsudskim. W trakcie rozmowy z nim, pomimo wielu prowokacji ze strony Piłsudskiego, zachował jednak zimną krew i zażądał od Piłsudskiego stworzenia koalicyjnego rządu, podkreślając, że gdy tak się nie stanie, alianci nie poprą sprawy Polski na konferencji pokojowej w Paryżu. Piłsudski odrzucił to żądanie. W zaistniałej sytuacji Paderewski opuścił Warszawę i udał się do Krakowa. Ale gdy tam przybył, natychmiast zjawił się u niego wysłannik Piłsudskiego, który zaproponował mu powrót do Warszawy i natychmiastowe zawarcie porozumienia z Piłsudskim. Ten ostatni nie tylko przystał na utworzenie koalicyjnego rządu, ale też zgodził się na to, aby jego premierem został Paderewski. Piłsudski obawiał się tego, że jeśli tak się nie stanie, premierem rządu zostanie Roman Dmowski, jego największy polityczny wróg. Przez pierwsze miesiące urzędowania na fotelu premiera Paderewski skupił się na wspieraniu procesu odradzania się struktur polskiego państwa. Jego relacje z Piłsudskim układały się względnie poprawnie, ale tak było do czasu. Gdy w czerwcu 1919 roku zakończyła się konferencja pokojowa w Paryżu i podpisany został traktat wersalski, Piłsudski już bez najmniejszych skrupułów zaczął odsuwać Paderewskiego od wpływu na losy państwa. W rezultacie tego zaistniała pomiędzy nimi otwarta wrogość. To zaowocowało dymisją Paderewskiego w grudniu 1919 roku. Po jej złożeniu pianista wyjechał do Szwajcarii, aby odpocząć od polskiej polityki. Powstaje jednak pytanie, czy Paderewski był rzeczywiście na usługach światowej finansjery, która modelowała świat po zakończeniu I wojny światowej. Raczej nie, ale dobrze wiedział, na czym polega polityczna gra, w którą się zaangażował, będąc jeszcze w Ameryce.
Uczestnicząc w niej, postanowił przekonać światową finansjerę do sprawy niepodległości Polski, co znalazło swoje przełożenie w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Swoim autorytetem wydatnie wspierał również Romana Dmowskiego w czasie konferencji pokojowej w Paryżu. Ta ostatnia przypieczętowała powstanie niepodległej Polski. I dlatego właśnie należy mówić o naszym wirtuozie, że wygrał dla Polski niepodległość. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Leńczewski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.